Mamy dziś do ogłoszenia ważną decyzję podjętą przez Radę Ministrów. Dziś Rada Ministrów zdecydowała o przyjęciu rozporządzenia określającego cały plan pomocy dla polskich rolników. Pomocy związanej ze skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej i skutkami zmian, które w związku z tą wojną dotknęły polskiego rynku, w szczególności szerokiego otwarcia granic celnych, granic Unii Europejskiej, granic polskich, napływu nadmiernych ilości zboża z Ukrainy, destabilizacji polskiego rynku. Do dzisiaj przeżywamy skutki tych zdarzeń, które miały miejsce właściwie w ostatnich 2 latach. Rozporządzenie przyjęte dziś przez Radę Ministrów ma osłonić rolników przed skutkami tych negatywnych zmian, które dotknęły polskich rolników i służy temu, żeby nadmiar zboża, który znajduje się jeszcze wciąż w magazynach i u polskich rolników i w firmach, które przechowują zboże, żeby ten nadmiar zboża przed najbliższymi żniwami został wyeksportowany. Za chwilę o tym bardzo szczegółowo opowie pan minister Kołodziejczak, pan minister Siekierski, którzy od początku, od wielu tygodni pracowali nad tymi rozwiązaniami. Ja powiem tylko kilka zdań na temat filozofii tego działania. Otóż przedsięwzięcie to będzie finansowane z Funduszu Pomocy, który został utworzony przez rząd w związku z wojną na Ukrainie. Chcemy osłaniać polską gospodarkę, polskich rolników przed negatywnymi skutkami tego zjawiska i następstwem tych zdarzeń, które dotknęły niewątpliwie zwłaszcza rynek rolny. Jest to rozwiązanie, które ma charakter doraźny, przejściowy, służy zdjęciu nadwyżki zbóż z polskiego rynku i ma działać w ciągu najbliższych tygodni, najbliższych miesięcy. Ale wiele spotkań, które odbył pan premier, panowie ministrowie z rolnikami, przedstawicielami rolników i tych protestujących, i tych, którzy działają w związkach, i tych, którzy nie protestowali, ale podzielają stanowisko dotyczące trudnej sytuacji polskiego rolnictwa. Te spotkania przyniosły bardzo wiele wniosków dotyczących oczywiście nie tylko kwestii otwarcia granicy bezcłowej, jeśli chodzi o import do Europy ukraińskich produktów rolnych, ale również jeśli chodzi o tak zwany Zielony Ład, jeśli chodzi o regulacje dotyczące rynku rolnego polskiego. W tym zakresie zaszło już bardzo wiele zmian w ciągu ostatnich miesięcy. Chciałem podziękować panom ministrom za pracę nad tym, żeby przekonać Brukselę do tego, żeby ten Zielony Ład, jeśli chodzi o rolnictwo, został diametralnie zmieniony. Udało się osiągnąć zmiany, o których pół roku temu jeszcze nikt nie marzył, czy rok temu. Zmiany, których poprzedni rząd nie był w stanie osiągnąć, który podpisał, zgadzał się na wszystkie zmiany związane z Zielonym Ładem. Naszemu rządowi, panu premierowi, panom ministrom udało się w ciągu ostatnich 4 miesięcy pod tym względem bardzo wiele, ale to nie koniec. Oczywiście nadal nasze prace będą koncentrowały się na tym, żeby w sytuacji pojawienia się potężnego zagrożenia, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo, ale również bezpieczeństwo żywnościowe w związku z destabilizacją rynków rolnych w wyniku działań wojennych, żeby Unia Europejska skupiła się na pomocy, ochronie rolnictwa, nie zaś na stawianiu warunków, wymagań, które przekraczają możliwości dzisiaj organizacyjne i możliwości działania, jeśli chodzi o produkcję rolną, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o obowiązkach, które dotyczą jednej ze stron, a nie dotyczą pozostałych uczestników tego wspólnego europejskiego rynku. Więc tutaj w tym zakresie będziemy działać. Pojawiła się też bardzo ciekawa inicjatywa przedstawicieli protestujących rolników i na spotkaniach z panem premierem i na tym roboczym spotkaniu, które ja odbyłem kilkanaście dni temu, dotycząca powołania właściwie takich stałych zespołów konsultacyjnych pomiędzy przedstawicielami protestujących rolników, reprezentujących je organizacji, a odpowiednimi resortami, ministrami polskiego rządu. Wydaje się to bardzo cenna inicjatywa, zwłaszcza w kontekście prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Od 1 stycznia przyszłego roku to my będziemy współkształtować w sposób taki bardzo oczywisty, organizacyjny politykę Unii Europejskiej. Będziemy ustalać priorytety tego czasu prac Unii Europejskiej i bez wątpienia dobrym przygotowaniem do tej prezydencji będzie bezpośrednia, stała praca zespołów konsultacyjnych w tym zakresie. Oczywiście kwestia ram organizacyjnych, kwestia harmonogramu, tempa prac będzie określona przez panów ministrów w najbliższych tygodniach.
Mam nadzieję, że te propozycje zostaną przyjęte. One działają nie tylko od dnia dzisiejszego, one działają wstecznie, ponieważ te negocjacje trwały tygodnie, miesiące. Nie chcemy stawiać w złej sytuacji tych rolników, którzy po spotkaniach z premierem postanowili sprzedać zboże, nawet po tych zaniżonych cenach, jakie dzisiaj są możliwe do uzyskania. Oni także nie stracą. Oni uzyskają odpowiednie wyrównanie, tak żeby ich sytuacja przed żniwami, ich sytuacja finansowa, sytuacja tych gospodarstw była na tyle dobra, żeby pozwoliła kontynuować działalność bez zakłóceń. Bardzo proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. To, co dla mnie jest bardzo ważne i istotne, to to, że polski rząd nie pozostawia naszych polskich rolników bez pomocy. Widzimy tą trudną sytuację, która w rolnictwie jest już od dłuższego czasu, utrzymuje się niestety z różnych przyczyn, a tą centralną jest agresja Rosji na Ukrainę i wiele tych czynników złożyło się do tej trudnej sytuacji, kiedy dziś możemy powiedzieć o konkretnej pomocy, która będzie kierowana dla polskich rolników, bo mówiąc o rolnictwie widzimy też ludzi, którzy mają problem, do których trzeba wyjść z pomocą. I rozporządzenie, które zostało przygotowane w ostatnich tygodniach, zakłada konkretną pomoc dla polskich rolników i jest ono skierowane do tych, którzy swoje zboże, a mówimy tutaj o pszenicy, życie, pszenżycie, mieszankach zbożowych czy jęczmieniu. Ci, którzy sprzedali te produkty między 1 stycznia a 10 marca dostaną pomoc tutaj mowa o pszenicy, to jest 200 zł do tony i do pozostałych zbóż w tym okresie, a w okresie od 11 marca do końca maja mówimy tutaj o pomocy 300 zł do tony, co przekłada się też na konkretną pomoc do hektara, bo w taki sposób jest to wyliczane i do hektara pszenicy to jest 1620 zł w okresie od 11 marca do końca maja i analogicznie mniej w okresie od 1 stycznia do 10 marca. Mówimy tutaj też o pomocy do hektara, bo to jest taka sama zasada wyliczania do hektara tej pomocy. Unia Europejska i zasady unijne przewidują tylko i wyłącznie pomoc, która jest kierowana do hektara, a wielkość tej pomocy wylicza się na podstawie wielkości plonów z GUS-u. I te wielkości tutaj są na podstawie wielkości plonów. Przy pszenicy to jest 5 ton 400 kg i przy pozostałych zbożach wymienionych to jest 3 tony 700 kg, stąd te sumy. Ja też chcę podziękować panu premierowi, który jest pierwszym premierem, który spotkał się w krótkim czasie kilka razy z rolnikami, czy to protestującymi, czy nieprotestującymi. My o takie spotkania kiedyś nie mogliśmy myśleć i to pokazuje też, że polski rząd ma na celu rozwiązanie tych wszystkich problemów, które są dla nas bardzo istotne i bolą polskich rolników od dłuższego czasu. Dla mnie osobiście to jest bardzo ważny dzień, bo widzimy, że ta polityka, te działania są dobre i są skuteczne. Mówimy tutaj też o tym, bo wiele razy dostajemy pytanie, dlaczego dopłaty, dlaczego w tym momencie. To trzeba wiedzieć, że jesteśmy w takim momencie bardzo trudnym i wręcz zwrotnym. Zboża, które zostały wyprodukowane w tym okresie, były uprawiane w momencie bardzo wysokich kosztów, drogiego nawozu, drogiego paliwa czy wysokich kosztów pracy. Na wojnie kto mógł, ten po prostu też zarabiał i wykorzystywał tą trudną sytuację. Te zawirowania na rynku światowym miały na to ogromny wpływ, dlatego ta pomoc jest tak ważna, bo przy wysokich kosztach produkcji mamy niestety niskie koszty sprzedaży i dla wielu gospodarstw mogłoby to być po prostu koniec, czy bardzo trudny moment, którego mogłyby nie przetrwać. I ta pomoc kierowana w tym trudnym okresie spowoduje też, że magazyny, silosy do zbóż w dużej części zostaną opróżnione,
A mówię o tym dlatego, bo wielu rolników wstrzymywało się ze sprzedażą, bo nikt nie chce sprzedawać poniżej kosztów produkcji. Dlatego te dopłaty, ta pomoc, jesteśmy przekonani, że też pobudzi sprzedaż, która jest w ostatnim czasie coraz wyższa. I mówimy tutaj o rekordowym eksporcie, który w tej chwili jest z Polski, zbóż. I w kwietniu to może być nawet milion ton, na co wpływ mają też już te zapowiadane od dłuższego czasu dopłaty, bo widać, że ma to pozytywny wpływ na to działanie i tutaj widzimy już dobre skutki, które będą de facto dobrymi skutkami dla wszystkich Polaków, bo mówimy też o utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego, czyli o tym, by produkcja rolna została w rękach polskich rolników, którzy to bezpieczeństwo żywnościowe tworzą. Więc ja jeszcze raz dziękuję panu premierowi, którego tutaj nie ma, za to działanie i myślę, że też następny sezon wejdziemy w niego bardzo pozytywnie. Bardzo proszę, pan minister Siekierski. Proszę Państwa, te dopłaty do zboża są realizacją porozumień, które zawarliśmy w czasie długiej dyskusji, rozmów w Jasionce. Sytuacja na rynku zboża jest wyjątkowo trudna, są duże zapasy, ale widzimy, że już ta zapowiedź tych dopłat przyspieszyła sprzedaż i przyspieszyła eksport. Mamy zwiększony eksport, w związku z tym jest nadzieja, że w sposób wystarczający zdążymy opróżnić magazyny, które są niezbędne, związane z żniwami. Jak wiecie Państwo, mamy przyspieszony proces wegetacji. Marzec był bardzo ciepłym miesiącem, co także się przełożyło na sprawy inne, o których za chwilę powiem. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynku zboża, to też wynika między innymi z tego, że mamy stosunkowo niską obsadę w tej chwili, jeśli chodzi o stan trzody chlewnej, przez to mniej zboża się przeznacza na zużycie, na paszę dla świń czy dla innych. Oczywiście to też miało konsekwencje dla producentów drobiu, że były niższe ceny pasz, co poprawiało efektywność tego sektora, bo te problemy są wszystkie powiązane. Generalnie będziemy bardzo wyraźnie w naszej polityce promować produkcję zwierzęcą, żeby była pewna równowaga. Środki będą wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji, która ma całą dokumentację, wszystkie informacje o stanie zasiewów, bo to musi być związane z określoną wielkością, żeby nie było pewnych manipulacji, jeśli chodzi, bo tutaj premier zawsze mówił, że środki mają trafić do rolników, do producentów. I w związku z tym ten system informatyczny, który jest rozbudowany w agencji, on nam pozwala, aby te zasady były przestrzegane. I dwa zdania jeszcze o innych problemach. Tak jak zapowiedział tu pan minister Grabiec, uruchamiamy zespoły problemowe, w skład których będą wchodzili eksperci, przedstawiciele różnych organizacji rolników, rolnicy, gdzie będziemy mówić o poszczególnych sprawach w takim rozbiciu na różne sektory, wspólnie z udziałem rolników i będziemy mówić i o sprawach bieżących, i o sprawach przyszłościowych, bo to, o czym mówi pan minister, że będzie nasza prezydencja od 1 stycznia 2025, to także chcemy tam wnieść określony dorobek co do kierunków zmian we wspólnej polityce rolnej w przyszłości. I jak państwo wiecie, tak się niekorzystnie złożyło, że te uprawy wielu roślin, szczególnie ogrodniczych, w wielu rejonach, bo to jest zróżnicowane, weszły w taki okres wrażliwości rozwojowej, biologicznej, przez to one są bardzo podatne na zmiany temperatur. Mieliśmy w wielu regionach, szczególnie jeśli chodzi o uprawy ogrodnicze, istotne skutki przymrozków. To dotyczy między innymi produkcji upraw na Lubelszczyźnie, na Świętokrzyskim, na południu Polski, także Dolny Śląsk.
Wielkopolska, Kujawy, troszkę mniejsze przyrostki były na Mazowszu, co w jakiś sposób, no ale to wszystko monitorujemy, będziemy oceniać i jesteśmy w stałych kontaktach ze Związkiem Sadowników Polskich czy z innymi organizacjami, które zrzeszają ogrodników, aby mieć pełen obraz, jaki zakres strat tutaj wystąpi. Jeszcze obecnie za wcześnie mówić o konkretach. Ja dziękuję, jeśli będą pytania. Tak, dziękuję bardzo. Mamy czas na kilka pytań, także zapraszam. Jeżeli takie są, tak, proszę bardzo. Dziękuję. Klaudia Jaromowicz, TVP Info. Ja mam pytanie do pana ministra Grabca w związku z chorobą premiera, o której poinformował dzisiaj. Czy premier pojawi się 1 maja w Pałacu Prezydenckim, czy odpowie na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy? Jak zadeklarował pan premier, w związku z zapaleniem płuc, zaawansowaną formą, aktywność pana premiera, zwłaszcza publiczna, w najbliższych dniach nie będzie możliwa, więc również w ciągu tego długiego weekendu pan premier wróci do tych aktywności tak szybko, jak będzie to możliwe, ale na razie spotkania bilateralne, wyjazdy międzynarodowe, spotkania międzynarodowe, te, które były zaplanowane w ciągu najbliższych dni, zostały odwołane. I kolejne pytanie. To może z drugiej Maciej strony. Kluczko, Radio Tok FM. Jedno krótkie do pana ministra. Czy pan minister liczy na to, że w związku z tym rozporządzeniem i z tymi rozwiązaniami 10 maja protestu rolników w Warszawie nie będzie? A drugie do pana ministra Grabca. Czy ziści się to, co słyszeliśmy teraz w Sejmie? Dziennikarze sejmowi mogli przez ostatnie godziny usłyszeć o tym, że jest plan na to, żeby to Tomasz Siemoniak został i koordynatorem spec-służb, i szefem MSWiA przy rekonstrukcji 10 maja, żeby połączyć te dwie funkcje. Tak kiedyś bywało, że te dwie funkcje były razem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, trudno nam na to odpowiedzieć, dlatego że protest 10 maja nie organizują tylko rolnicy, ale są bardzo mocno wspomagani przez Solidarność i nie tylko Solidarność, bo dopóki były protesty organizowane tylko przez rolników, miały bardzo taką normalną formę, jeśli chodzi o cały przebieg. Kiedy włączyli się pomocnicy, czy to z Konfederacji, czy z PiS-u, one zostały upolitycznione i przybrały niewłaściwą formę, niedopuszczalną. Protesty mają swoje zasady, którymi się powinny kierować i tu nastąpiło pewne przekroczenie tych zasad, tego co było na początku. Dwa słowa do tego tematu. Bardzo przykro patrzy się na protesty organizowane przez partyjnych działaczy, którzy chodzą w koszulkach Polexit bądź podobnych hasłach. Dla nas to są hasła nie do przyjęcia i postulaty, z którymi nigdy się nie zgodzimy. Tylko silna Polska w silnej Unii Europejskiej będzie mogła stawić czoła temu wszystkiemu, co dzisiaj też się dzieje. I ja mogę powiedzieć, że postulaty rolników ja bardzo często rozumiem i wiem, że sytuacja jest trudna, ale protesty organizowane przez tutaj przybudówki partyjne, które mają na celu często wprowadzanie destabilizacji, nie mają nic wspólnego z dobrem polskich rolników i to też jest element, który utrudnia bardzo często rozmowy, które są prowadzone i to jest też uzasadnieniem, dlaczego takie rozmowy często trwają dość długo i wytworzenie odpowiednich porozumień jest na poziomie wysokiej trudności. Politycy tak, politycy 10 maja. Myślę, że jest to protest bardziej polityczny, jeśli mogę w zdaniu nawiązać do tego pytania, niż związany z problemami rolników. Solidarność nie zajmowała się problemami rolników przez ostatnie lata. Wtedy, kiedy otwarta została granica dla bezcłowego handlu, Solidarność nie protestowała. Wtedy, kiedy napływały miliony ton zbóż do Polski, nie protestowała. Wtedy, kiedy premier Morawiecki, rząd PiS-u podpisywał Zielony Ład, nie protestowała.
wtedy, kiedy prezes Kaczyński, komisarz Wojciechowski ogłaszali, że Zielony Ład jest programem PiS-u, nie protestowała. Protestuje dzisiaj, kiedy z tymi skutkami zaniechań poprzedniego rządu walczymy, więc tutaj kontekst jest oczywisty. Nie jest przypadkiem, mówią o tym sami rolnicy szczerze podczas spotkań, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma kamer, że wiedzą, że do ich protestów podłączają się działacze polityczni, czy to byli kandydaci w wyborach samorządowych, sejmikowych, czy z Konfederacji, czy z PiS-u, czy teraz przed wyborami europejskimi ta aktywność polityków, którzy szukają takiego emocji w tych postulatach rolników jest czymś oczywistym, ale rolnicy sami wiedzą, kto i z czym przychodzi, więc myślę, że ich słuszne protesty będą w jakichś formach trwały, choć mam nadzieję, że kolejne rozwiązywane problemy będą sprawiały, że tych protestów będzie mniej. Zresztą rolnicy mówią otwarcie, czy wiemy, że jesteśmy po tej samej stronie. To mówią wprost premierowi rolnicy podczas tych spotkań. Wiemy, że jesteśmy po tej samej stronie, że premier walczy o zmianę Nowego Ładu, premier walczy o uszczelnienie granicy, o ograniczenie tego bezcłowego handlu. My też mamy takie postulaty. Protestując chcemy dostarczyć argumentów rządowi również do tego, żeby na forum międzynarodowym zabiegać skutecznie o nasze polskie interesy. Więc tutaj mamy w tej sprawie porozumienie. A ci, którzy organizują protesty przeciwko rządowi, no mają jasne cele polityczne. Co do sytuacji dotyczącej rekonstrukcji, oczywiście te plany rekonstrukcji ogłosi pan premier Donald Tusk. Nie wiem, jakie będą decyzje premiera w tym zakresie. Mamy wielu doświadczonych parlamentarzystów, ministrów, osoby, które pełniły bardzo odpowiedzialne funkcje w poprzednich rządach. Są też osoby, które są od kilku lat w polityce, które również mogą podejmować się funkcji ministerialnych. Ostatecznie pan premier o tym zadecyduje. Zobaczymy też, jaka będzie skala zmian, bo nasi partnerzy koalicyjni jeszcze nie ogłosili chyba ostatecznie swoich list, więc zobaczymy, czy tam też znajdą się jacyś ministrowie. Ta rekonstrukcja była od dawna przez pana premiera zapowiadana, więc myślę, że nie ma tutaj niespodzianek. No a samą decyzję ogłosi pan premier po długim weekendzie. Funkcji resortowych nie jest wykluczone połączenie tych dwóch funkcji. Koordynator spec-służb i szef MSWiA. Panie redaktorze, nic nie jest wykluczone. Nic nie jest wykluczone. I kolejne pytanie. Dzień dobry, Zakrzewska na Radio RMF. Ja chciałam, odnosząc się do pytania kolegi, jeszcze tak doprecyzować, dopytać, czy Państwo przedstawili dokładnie te konkrety rolnikom i jak oni zareagowali na te konkretne pomysły na pomoc? I czy padła deklaracja, przynajmniej części z tych środowisk, że nie będzie dalszych protestów? Decyzja Rady Ministrów była dopiero o godzinie 12. Wcześniej mogła być ogłoszona, bo był to system obiegowy. To było te ustalenia, ta forma wsparcia była przedmiotem negocjacji i ustaleń negocjacyjnych z rolnikami. Zapewne rolnicy oczekiwali i oczekują więcej, ale też są określone możliwości budżetowe i rolnicy myślę, że w sposób odpowiedni przyjmą, bo to te rozmowy były bardzo partnerskie. Myśmy od początku rozmawiali z rolnikami. Mówimy tutaj też o tym, że jakiś czas temu, dokładnie to dzisiaj około miesiąc temu, podpisaliśmy z rolnikami pewne zobowiązanie i tam też podpisała się dość duża i szeroka grupa rolników, z którymi dokładnie też forma pomocy była ustalana. Ale nie jest tajemnicą, że dzisiaj też brakuje takiej mocnej, skoordynowanej strony społecznej czy formy silnego związku zawodowego ze strony rolników, co by ułatwiło nam te działania. Też mówiłem wcześniej, że te naciski polityczne dla niektórych zawsze będzie mało. I ja mogę tylko dodać, że jeszcze niedawno słyszeliśmy o tym, żeby ugorowanie było wyłączone, kiedy z obowiązku konieczność ugorowania, żeby była wyłączona, czyli 4% już od przyszłego roku, od tego roku polscy rolnicy mieli ziemi ugorować, czyli nie uprawiać de facto. W 2030 roku miało być to 10%. Dobre działania i premiera, i rządu spowodowały,
że to jest wyłączone, a wczoraj na Komisji Rolnictwa słyszymy, że jednak niektórzy by chcieli, tylko żeby dopłaty do tego były większe. Więc ja mam wrażenie, że zawsze będzie mało dla niektórych i tutaj musimy widzieć ten wątek niekoniecznie rolniczy, ale jakiś inny. I mamy czas jeszcze na jedno pytanie, ostatnie, także zapraszam. Dzień dobry, Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałam w kontekście tego protestu 10 maja zapytać o ten apel, który wczoraj padł z ust przewodniczącego Dudy, o to apel do ministra Kierwińskiego, o to, żeby to policja podczas protestu nie prowokowała. Pan Duda wielokrotnie się skompromitował, jeśli chodzi o jego decyzje, które były decyzjami wbrew interesom reprezentowanych przez Związek Grup, a służyły partii do niedawna rządzącej. Jak rozumiem, ten apel też ma taki charakter. Polscy rolnicy bardzo wyraźnie odcięli się od tych prowokatorów, którzy przy ostatnim proteście ruszyli na policję i sprowokowali to zamieszanie. Oni zresztą przyznali się do winy, to policja komunikowała na ten temat. Wielu z tych zatrzymanych przyznało się do winy, przyznali się do ataków na policjantów, ponieśli kary w związku z tym. Więc tutaj pan Duda krąży w takiej trochę mgle politycznej iluzji. Stara się kreować jakąś alternatywną Myślę, że wie, co robi. rzeczywistość. No wiadomo, że to jest zamówienie polityczne, że jest kampania wyborcza, PiS-owi nie idzie, że sięgają po wszystko, starają się o pomoc Kościoła, starają się o pomoc Solidarności, starają się wykorzystać wszelkie swoje wpływy. Na szczęście ich jest coraz mniej, czy w spółkach Skarbu Państwa, czy w urzędach publicznych, ale będziemy z całą pewnością obserwować taką wzmożoną aktywność wtedy, kiedy PiS będzie potrzebował pomocy ze strony pana Dudy i tej partii. No, sam fakt, że dzisiaj te protesty rolnicze, nawiązując do poprzedniego pytania, mają taki charakter, że rolnicy nie mają zaufania do Solidarności, nie mają zaufania do przedstawicieli związków rolniczych. Chcą sami negocjować z premierem, sami negocjować z ministrami, sami chcą zadbać o swoje interesy, bo wiedzą, że ten związek nie reprezentuje ich interesów, że tam chodzi o inne zupełnie cele. W związku z tym też taka może trochę taki wielogłos tych rolników, my często słyszymy na spotkaniach, my nie chcemy żadnych pieniędzy, nie chcemy żadnych dopłat, chcemy wyjścia z Unii. I mówią, no nie chcemy wychodzić z Unii, chcemy, żeby dopłaty podlegały innym regulacjom, ale tak naprawdę zawsze po dłuższej, kilkugodzinnej rozmowie okazuje się, że ten mianownik jest wspólny, że żeby rolnictwo mogło w Polsce trwać, nie może przynosić strat. To rozwiązanie, to rozporządzenie w opinii również rolników sprawia, że nikt nie będzie musiał dopłacać przynajmniej do sprzedaży tych zbóż, że uda się wyjść na zero. Może nie będą to zyski, ale nie w każdym sezonie, nie w każdym momencie uda się osiągać należne zyski. Oczywiście do tego jest cały system pomocy również kredytowej w sytuacji, gdyby różnego rodzaju zobowiązania, rolnicy musieli wcześniej zasiać, musieli używać nawozów sztucznych, więc gdyby te zobowiązania blokowały możliwość rozwoju, zawsze można skorzystać z tej pomocy. Więc jesteśmy optymistami, choć nie jesteśmy naiwni i mamy świadomość, że niektórzy będą protestowali zawsze i będzie to proporcjonalne do temperatury wrzenia w partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. A ci, którym rzeczywiście zależy na losie rolników, z całą pewnością będą rozmawiać z rządem nie tylko na protestach, ale również w tym dialogu, który się rozpoczął. Bardzo dziękuję. Chyba, że jeszcze I widzę tutaj pan Jeszcze sygnalizował, jedno, tak. No może to damy radę w jeszcze. drodze Dziękuję wyjątku. bardzo, panie ministrze. Jedno pytanie. Wiem, że potrzeba kilku tygodni. Piotr Pasztelniec, TVP3, przepraszam. Potrzeba kilku tygodni, żeby oszacować straty sadowników i plantatorów, ale już teraz są sygnały z kilkudziesięciu miejsc w Polsce, że te uprawy, strata plonów na rzędu 90, nawet 100%. Więc moje pytanie, czy macie już zaplanowane jakieś działania poza szacowaniem, które mogłyby jakieś rekompensaty dla plantatorów? I drugie pytanie, czy jest szansa, żeby jakoś prawnie rozwiązać sytuację z ubezpieczycielami, bo przecież ubezpieczyciele w tym roku nie chcieli ubezpieczać plonów od przymrozków i to jest duży problem. Dziękuję bardzo. Zacznę od przymrozków, bo były pewnego rodzaju nieporozumienia, bo często po okresie tym przymrozków ogrodnicy rezygnowali z ubezpieczeń, stąd system ubezpieczeń został zaostrzony ze strony firm ubezpieczających. Rozmawiamy w tej sprawie, aby było to zgodne z interesami ogrodników i z specyfiką produkcji. To po pierwsze. Oczywiście te ubezpieczenia są dosyć drogie, ale budżet państwa dopłaca 70% do tych ubezpieczeń. To jest prawie miliardowa kwota.
To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o szacunki, to oczywiście to są kompetencje wojewodów, gmin. My to monitorujemy, prowadzimy rozmowy z różnymi instytutami, aby była pewna poprawność w tym zakresie. Oczywiście będziemy ten temat podejmować i w konsultacjach, w rozmowach ze związkami, czy Związek Sadowników Polskich, czy związkami innych producentów, ale deklaracje na dziś byłyby nieodpowiedzialnością, bo nie wiemy co do zakresu.